Chociaż niektóre z naszych ulubionych filmów mogą być pięknie proste i na temat, istnieje wiele klasycznych filmów, które mają wielowarstwowe znaczenia i podsycają intensywne debaty, które trwają dosłownie dziesięciolecia. Na dodatek czasami fani uknują teorię, która sprawia, że film staje się jeszcze ciekawszy, a powtórne obejrzenie go daje bardzo dużo frajdy. Dlatego poniższe teorie filmowe są tak oszałamiające, że całkowicie zmienią sposób, w jaki oglądasz swoje ulubione filmy. Choć wiele teorii na temat twórczości Quentina Tarantino zostało obalonych lub wyśmianych przez twórców, sam Quentin Tarantino potwierdził jedną z teorii, że jego filmy rozgrywają się w tym samym uniwersum. Właściwie istnieją dwa odrębne wszechświaty, wyjaśnił, odnosząc się do dziwnych powiązań w swoich filmach. Jeden z nich jest bardziej realny niż rzeczywisty, podczas gdy drugi przypomina filmowe uniwersum wewnątrz filmu. Więc kiedy wszyscy bohaterowie Wściekłych Psów czy Pulp Fiction idą do kina, oglądają tam właśnie Kill Billa, wyjaśnił. W pierwszej części Toy Story widzimy, jak zły sąsiad Sid dostaje to, co go czeka, gdy zabawki ożywają, co go bardzo przeraża. Ale w Toy Story 3 widzimy śmieciarza ubranego w tę samą koszulkę, którą nosił Sid wiele lat wcześniej. Teoria głosi, że zamiast być to karą, ponieważ śmieciarstwo nie jest najbardziej pożądanym zawodem, fani postrzegają to jako odkupienie Sida. Po tym, jak torturował wiele zabawek, a później odkrył, że one żyją, Sid spędza czas na szukaniu zepsutych zabawek, które zostały wyrzucone i nie mniej, nie więcej, tylko je naprawia. Kevina McAllistera zna chyba każdy. A co jeśli powiem ci, że prawdziwym złoczyńcą nie jest Marv, nie jest Harry, tylko wujek Kevina, Frank? Bo organizuje on wszystko, od wysłania Kevina na strych, po pozostawienie go, podczas gdy reszta rodziny jedzie na lotnisko. Następnie, według teorii, Frank wysyła włamywaczy Harry'ego i Marva, aby okradli jego bogatego brata. Ten brat to ojciec Kevina, Peter, a inna teoria fanowska mówi, że Peter tak naprawdę jest w mafii. W sumie ta teoria wyjaśni może ogromne bogactwo tej rodziny, biorąc pod uwagę, jak wielki jest ten dom, kogo na to byłoby stać oraz ich dziwne zachowanie. Co myślisz, wujek Frank czy Harry i Marv? Film Blade Runner Łowca Androidów powstał na podstawie książki Philipa K. Dicka pod tytułem Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? Chociaż książka utrzymuje człowieczeństwo Deckarda, w tej roli Harrison Ford, pytanie, czy jest on androidem, w filmie pozostaje bez odpowiedzi. Istnieje teoria, że postać grana przez Harrisona Forda jest w rzeczywistości replikantem stworzonym w celu przejęcia Gaffa. Właśnie Deckard rzekomo miał mieć wszczepione wspomnienia Gaffa do swojego mózgu, co wyjaśnia, dlaczego Gaff zdaje się wiedzieć o śnie Deckarda, tym o jednorożcu, a tak naprawdę jest to jego własny sen. Trochę dziwne. Domyślam się, że fani Star Treka mogą być zafascynowani faktem, że istnieje teoria, iż Spock jest w rzeczywistości potomkiem Sherlocka Holmesa lub, jak mówi inna odmiana tej teorii, potomkiem twórcy Sherlocka Holmesa, czyli Sir Artura Conana Doyle'a. Teoria ta wywodzi się z cytatu z filmu Star Trek VI The Undiscovered Country, w którym Spock cytuje swojego przodka. Jeśli wyeliminujesz niemożliwe, wszystko co pozostanie, niezależnie od tego, jak bardzo jest nieprawdopodobne, musi być prawdą. A na dodatek Leonard Nimoy, aktor grający Spocka, pojawił się w latach 70. w roli Sherlocka Holmesa. To Wspaniałe życie z Jamesem Stewartem to jeden z najbardziej podnoszących na duchu filmów poprawiających samopoczucie, ale jedna z teorii głosi, że tak naprawdę jest to horror. Scena, w której Georgie i Mary rzucają kamieniami i składają życzenia, jest interpretowana jako porównanie opowieści o małpie i łapie, w której spełnia się kapryśne życzenia, które ma straszliwie nieprzewidziane konsekwencje. Jest to trochę dziwne, ale posłuchaj dalej, bo podczas gdy Georgie chce zwiedzać, Mary chce, aby Georgie pozostał z nią w Bradford Falls i tak naprawdę tak się właśnie dzieje. Wszystkie złe rzeczy w filmie wynikają z tego, że Mary pragnie, aby on został. Ta teoria jest tak daleko wystrzelona w kosmos, że już dawno ominęła Pluton. Dotyczy ona filmu Kevin sam w domu. Dowiadujemy się z niej, że Kevin po wszystkich przejściach z pierwszej oraz drugiej części wyrasta na sadystycznego, złego faceta z piły. Teoria ta zdaje się być bardzo naciągana, jednak staje się ona coraz mocniejsza, gdy zauważymy podobieństwa pomiędzy Kevinem a Jigsawem. Z teorii tej dowiadujemy się, że piwniczny potwór z wyobraźni Kevina stał się inspiracją dla przykładowo pieca Jigsawa, którego używa do tortur w filmie Piła 2. I ta teoria stała się bardzo głośna, osiągnęła ona wielki rozgłos do tego stopnia, że sam Macaulay Culkin wspomniał o niej w programie The Tonight Show. Kevin Jigsawem. To dopiero jazda. Nie można zaprzeczyć, że horror Roberta Eggersa Czarownica był hitem 2015 roku. Założenie tego filmu było bardzo proste. Wiedźma terroryzuje purytańską rodzinę. Jednak jeden z użytkowników Reddita twierdzi, że w Wiedźmie może kryć się coś więcej niż na pierwszy rzut oka się wydaje. W szczególności użytkownik ten wierzy, że czarownica może w ogóle nie istnieć. Wręcz przeciwnie. Być może rodzina cierpi na hipotermię i głód i po prostu ma halucynacje.
Jedno z najbardziej niedopowiedzianych zakończeń w historii kina to Incepcja Christophera Nolana. Wiele osób spekuluje, co ten cały czas wirujący totem oznacza dla Coba, bohatera granego przez Leonardo DiCaprio. Czy bohater ma w końcu szczęśliwe zakończenie ze swoimi dziećmi, a może nadal śni? Jeden z teoretyków uważa, że najważniejszym wnioskiem jest fakt, że nie nosi on już obrączki. A to by oznaczało, że niezależnie od tego, czy nadal śni, czy nie, Cobb w końcu ruszył do przodu ze swoim życiem. W musicalu Grease, hicie sprzed wielu lat, Danny, grany przez Johnny'ego Travoltę, śpiewa w piosence o uratowaniu swojej ukochanej Sandy przed utonięciem. A co jednak, jeśli postać Olivia Newton-John faktycznie zginęła na początku filmu? Co więcej, co jeśli reszta filmu jest tylko idealną wersją tego, jak potoczyłoby się jej życie, gdyby nie utonęła? Autor Grease, Jim Jacobs, obalił tę teorię, stwierdził, że nie, to nie jest prawda, jednak końcowe ujęcia Danny'ego i Sandy, pozornie lecących do nieba w Grease Lightning, wydaje się sugerować coś innego. Nic nie wskazuje na to, że Titanic Jamesa Camerona jest filmem science fiction, ale... Właśnie, ale jest jedna teoria, która sugeruje, że w historycznym eposie może w rzeczywistości znajdować się więcej elementów fantastycznych niż wcześniej sobie wyobrażaliśmy. Jednym z największych przykładów jest to, że Jack mógł zostać wysłany w przeszłość, aby utrzymać Rose przy życiu podczas tonięcia Titanica. Dlaczego? Otóż Jack nie tylko wspomina zabytki z minionej epoki, ale także nie ma żadnych pieniędzy z tamtego okresu, co teoretycznie dowodzi niczego. W przyrodzie nic nie ginie, tak samo jak w fabule, co może dowieść ta teoria. W filmie Jurassic Park z 1993 roku możemy zauważyć trójkę dzieci. Tim i Lex, wnuki założyciela parku Johna Hammonda, które były przez większość filmu śledzone przez Velociraptory, oraz jednego bezimiennego chłopca, który nie dostał nawet imienia, jak już powiedziałem, został określony jako ochotnik. Pomagał on doktorowi Alanowi Grantowi przy ekspozycji na temat raptorów podczas jednych z wykopalisk. Ochotnik był, lekko mówiąc, mało zainteresowany takowymi, porównując dinozaury do indyków. To sprowokowało doktora Granta do uświadomienia chłopca, jakimi zwierzętami były naprawdę raptory, przez opisanie, w jaki bestialski sposób owe by go zaatakowały, a potem zjadły. Teoria mówi, że ochotnik wziął sobie słowa doktora Granta do serca, by okazać faunie troszeczkę więcej szacunku, przez co nasz ochotnik wyrósł na człowieka, jakim jest Owen Grady, były militarny ekspert od behawiorystyki zwierząt, który został zatrudniony w nowo otwartym, ulepszonym Jurassic World. Owen mówi, że potrafi zrozumieć raptory lepiej niż ktokolwiek inny dzięki relacji bazowanej na szacunku. Klei się? Klei! Ale czy to prawda? Może kiedyś zobaczymy. Improwizacja na ekranie to coś normalnego dla aktorów, jednak my tego nie zauważamy, ale co by było, gdyby nasze ulubione postacie też improwizowały? Co jeżeli scenariusz zakłada coś, co my dopiero widzimy później? Teoretycznym przykładem takiej improwizacji, której mogliśmy doświadczyć, teoretycznie, była scena w filmie Shrek, gdzie nasz zielony ogr po raz pierwszy przedstawia się dla osła. Niewiele osób o tym mówi, jednak przyjrzyjmy się temu bliżej. Możemy zauważyć moment zawahania przed tym, jak ogr wymawia swoje imię. Shrek. Co jeżeli Shrek wymyślił swoje imię dokładnie w tym momencie, w którym on przedstawił się dla osła? Co o tym sądzisz? Yay or nay? Ciekaw jestem, która z tych teorii wydaje się Tobie najbardziej prawdopodobna. Napisz mi o tym w komentarzu, a jeżeli podobał Ci się film, to udostępnij go na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Całość montował Lincoln, zaraz tutaj znajdziesz link do jego kanału, a jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów z ciekawostkami, to na tych listach znajdziesz ich całe mnóstwo.